Stary japoński precek marki Tokai. Dzień dobry, witam Was serdecznie na Overdrive Fan Studio, a w dzisiejszym materiale zapraszam do prezentacji tejże oto gitarki basowej, czyli myślę, że będzie to materiał z cyklu na co to, po co to, ponieważ gitara już jest nieprodukowana od wielu lat. Tych egzemplarzy jest bardzo mało, więc nikomu ta gitara do szczęścia nie jest potrzebna, ale zgodnie z tradycją mam gitarę, nagrywam o niej materiał i tyle. Także co, łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i za chwileczkę za czołóweczką zagraną na tym basie dowiecie się o tym moim najnowszym preckowym zakupie. Ostatnio powiem Wam, że mam trochę fazę i to wszystko przez mojego kolegę Michała, którego pozdrawiam w tym momencie, żeby troszeczkę poszperać w tych starych instrumentach. To, że z Japonii można ściągnąć gitarę na Reverbie, kupić, to myślę, że większość z Was wie. Natomiast jak się dobrze poszpera w Polsce, to można też fajny instrumencik wyrwać. Oczywiście bywa to loteria. Tak było w przypadku tego instrumentu, którego kupowałem. No wiecie, akcja pod tytułem jakiś kolega niestety odszedł i ktoś tam wyprzedaje jego sprzęt, bo ma takie upoważnienie i niekoniecznie musi się na tym wszystkim znać. No ale mimo wszystko wiecie, że lubię tego typu kolory. Przecież tuż obok stoi precek z Antigły, prawda? Mam też tego precka Squire'owskiego, który bardzo jest podobny. No i jak zobaczyłem to cudo, no to stwierdziłem, że trzeba zweryfikować. Co prawda oczywiście wiadomo, pewności nigdy nie było, czy jest oryginał, czy jest wszystko dobrze, itp. itd. I zaraz Wam o wszystkim powiem. W ogóle sam basik jest to Tokai TPB57. Jest to rzut japońskiego Tokaja, słuchajcie, z 1984 roku. Czajcie? Ta gitara ma w tym momencie 42 lata. To prawie tyle samo, co Radomir, który po drugiej stronie kamery siedzi. Pokazałbym Ci coś, ale nie widać. Nie, słuchajcie, dzisiaj znowu Radomir ze mną nagrywa. Bardzo się cieszę, że jesteś, że wytrzymujesz te wszystkie rzeczy, chociaż mieliśmy dzisiaj dużo przygód. Także dzisiaj jest dowód na to, jak może ten kanał wyglądać, jeżeli faktycznie to wsparcie, które jest w Patronite poprzez Wasze oglądanie, Wasze subskrypcje, dzwoneczki i ogólnie dobre słowo będzie dobrze funkcjonowało. Także lecimy dzisiaj na dwa źródła, jeśli chodzi o kamerkę i myślę, że będzie fajowo. Słuchaj. Ja tylko bym chciał sprostować, ta gitara jest starsza ode mnie, hello. No przecież mówię, że prawie taka jak Ty. No właśnie, to brzmi tak, jak ja bym był starszy. Okej, dobra, nie, masz rację. To źle ująłem słowa. Dobra, beka musi być. Słuchajcie. Basik do mnie przyszedł w ogóle case'iku. Case'ik był gratis. Ten case'ik nie mam pojęcia, czy jest oryginalny i też ma 42 lata, ale ogólnie to jest ewidentna, wiecie, podróba Fendera. Wiecie, w tym momencie od 1982 roku gitary Fendera były produkowane w Japonii właśnie pod marką Squier i bardzo możliwe, że to nawet było robione w tych samych fabrykach, w których był robiony Squier, ale wiadomo, coś tam musieli pozmieniać, kształt główki nie jest fenderowski, ale to może być a la japoński Squier czy tam Fender, bo wiadomo, Squiery z 82 to w zasadzie Fendery i o tym mówiłem w historii jednej gitary w swoim momencie, tak. Dokopałem się, słuchajcie, do oryginalnego plakatu, oryginalnych ulotek. Te basy były produkowane w kilku różnych kolorach, były też sunbursty itp. itd. Co było charakterystyczne, w tych basach faktycznie był ten aluminiowy, ameliniowy pickguard z dziurami w ogóle. To nie jest to, że ktoś sobie wywiercił, z fabrycznie wyciętymi dziurami na thumbrest oraz na tą taką pokrywę, mimo że tego nie było. Jest to jakieś takie nawiązanie do tych lat 60., 70., gdzie te pokrywy były częściej stosowane i po prostu są. Jakby ktoś chciał sobie to zamontować, to wie dokładnie, w którym miejscu to powinno być, a w korpusie dziur nie ma. Korpus z olchy, gryf z
klonu, oczywiście ze Skunk Stripe'em, najprawdopodobniej z orzecha, bo tak wygląda. Tu jest w ogóle jeden babol a propos tej gitary. Mimo że ma 42 lata, jest w pięknym stanie. Tutaj jest takie jakieś wgniecenie, ale no to i tak uważam, że jest mega sztosik. Podstrunica, gryf wykończony na wysoki połysk. Progi w tej gitarze nie były ściochrane. Gryf jest mimo wszystko gruby. Gryf jest gruby. Ogólnie, słuchajcie, precki. Pamiętam, jak kupiłem kiedyś Squiera Precka, nawet nie ma o nim materiału. I miał tak gruby gryf, ponad 43 mm, że odesałem go od razu. Ten ma 41,5, co niby jest niedużo. Natomiast tutaj jest dość gruba w 25-13. Jak sobie byśmy mieli to porównać do współcześnie produkowanego playera dwójki. Player ma takie same siodełeczko, natomiast tutaj jest 23,77, więc ciutkę cieniej, ale to w łapie, uwierzcie mi, że czuć. Jak ktoś lubi trochę grubsze gryfy, to myślę, że mu się spodoba. No, coś jeszcze chciałem powiedzieć. No co, tutaj jest zaślepeczka, czyli regulacja pręta jest od tej strony. Tutaj rzecz, która najbardziej jakby mnie obawiałem się. Otóż gryf do mnie przyjechał, gitara przyjechała do mnie. No i słuchajcie, była lekka łódeczka. Gryf był lekko wygięty. Zdjąłem pickguard, chciałem go podkręcić i słuchajcie, nie dało rady. Pręt jednostronny, nie dało rady go wyprostować. Mówię, no nie, wtopa. Wiecie, no, struny pół centymetra nad gryfem, średni temat, znaczy nad progami. No, ale zrobiłem patent, który też może Wam się przydać. Otóż odkręciłem całkowicie gryf bez napięcia strun i jeszcze tą śrubę mi się trochę udało dociągnąć i w tym momencie dosłownie jest na swojej granicy. Mam nadzieję, że pod wpływem temperatur ten gryf już się bardziej nie wygnie. No ma 40 lat, więc chyba tyle mu starczy. I mimo wszystko udało mi się go poprawnie ustawić. Natomiast cóż się okazało w trakcie? Okazało się w trakcie, znaczy to wiedziałem w momencie zakupu, że mostek nie jest oryginalny. Tutaj powinien być taki typowy preckowy mostek, a my tutaj mamy tego... O patrz, strunę źle założyłem. Zmienialiśmy struny tuż chwilę wcześniej i nie trafiłem. Tutaj mostek został wymieniony na tego Schellera 3D4. Jest to, słuchajcie, mostek taki, w którym to możemy sobie regulować jakby rozstaw strun. Na to mamy przebitkę, którą w tym momencie Wam puszczam. O, widzicie? Mogę sobie przestawić miejsce, w którym ta struna będzie przechodziła. Więc bardzo ładnie można sobie wysterować, jak te struny mają być w basiku ustawione. Co właściwie zauważyłem znacznie później, to to, że na kluczach też jest logo Scheller, a po zdjęciach widzę, że no Scheller nie robił w tym momencie oryginalnych kluczy, więc te klucze zostały też zmienione. Tak nawet podglądam, czy tutaj czegoś nie widać. Nie chcę ich odkręcać, ale najprawdopodobniej zostały też wymienione i nie są oryginalne, ale dobrze, że są wymienione na bardzo dobrej jakości sprzęt. W japońskich gitarach często numer seryjny mogliśmy spotkać właśnie w tym miejscu i wpisując ten numer seryjny, cała prawda w internecie gdzieś tam nam wyskoczy. Słuchajcie, tak to wygląda. Powiem Wam, że jestem w absolutnym szoku, że ten bas ma 40 lat i wygląda tak, jak wygląda. Nie liczę jakichś tych właśnie drobnych wnieceń. I dobrze, i niedobrze, bo wiecie, dobrze zachowany instrument to są dwa tematy. Albo ktoś na nim, nie wiem, mega dbał, piteluj sobie w domu itp. itd. Albo po prostu był kiepski i nikt na nim nie chciał grać. Za to porządnie wyciochrany instrument, no nie wygląda za pięknie, ale to znaczyło, że to był dobry instrument i po prostu grał milion koncertów itp. itd. Jeden, powiedzmy, nie wiem czy fuck up, nawet jak to nazwać, jeden jest jakiś taki mankament produkcyjny, który ja na to leję. No wiadomo, jakbym kupił nówkę gitarę za 10 tysięcy z custom shopu, bym się wkurzył, ale tutaj jako stary japoński bas, który wcale drogi nie był, jest ok. Zobaczcie, jaka jest szpara tutaj przy mocowaniu gryfu. Widzicie? Spokojnie mogę wsadzić kostkę w tą szparę. No może właśnie dlatego ten basik był ciutkę tańszy. Ja tylko wiem, że poprzedni właściciel go kupił w Stanach, więc nie wiem, czy ten bas był z Japonii wrzucony do Stanów, potem ze Stanów przyjechał do Polski, no ale w tym momencie jest u mnie i powiem Wam, że jest coś z tego
takiego, nie wiem, czy to, że ja wiem o tym, czy to, że po prostu tak jest, że czuję z tym basem, że to jest, kurde, instrument, że to jest fajny instrument. Wymieniliśmy mu z Radomirem struny, na tym temat nagraliśmy jakiegoś też szorcika. Są nowe struny, co prawda myślałem, że mam nówka struny Fendera, ale okazało się, że w środku były zużyte, więc jedyne nowe struny, jakie dzisiaj miałem, a to nie powiem Wam, jakie to były struny. Zagram i dopiero Wam powiem. Natomiast teraz krótka przebitka dla Was tego, jak brzmiał ten bas z tymi swoimi kilkunastoletnimi starymi strunami, a jak brzmi teraz. Coś tam już wiecie, więc już Wam wcale nie muszę grać. Natomiast bardzo fajnie się ten basik, powiem Wam, że odzywa. Tak, jak tona mu ściągnę w dół. Jestem w ogóle na wzmacniaczu Fender Rumble 100, także tak to, słuchajcie, na nim się prezentuje. Nie wiem, czy dobrze zagrałem, ale coś tego typu było. Myślę, że zgadniecie. Fajne basidełko. I do paluchowania, i do kostkowania. Prawda? Teraz mały driving z Rambla. Piękne, prawda? Fajnie to siedzi. A Tyro jeszcze więcej drive'a. Sam pioch, co nie? Ładny basiczek. Bardzo się cieszę, że udało się taką sztukę wyrwać. Wiecie, te basy made in Japan różnie stoją. Myślę, że tak od 2,5 do 4 tysięcy złotych, w zależności od tego, jakie ma logo, jaki jest stan i tak dalej. Bo wiecie, sprowadzenie z Japonii, jak wchodzimy na te wszystkie japońskie portale, no to w ogóle jest wow, bo nagle bas za 1500 zł, no to taniocha. Natomiast z koszta przesyłki, wacik, cło i tak dalej i się robi 3,5-4. Ja mimo wszystko parę gitar z Japonii teraz ściągnąłem i będę Wam o tym pewnie nagrywał materiał i zobaczymy, jak to cenowo tak naprawdę wyjdzie. Kot przyszedł.
Cześć kocie. Natomiast, wiecie, w Polsce jest taki plus, że jak ktoś ma jeszcze czas, to może pojechać, zobaczyć, dotknąć. No ja co prawda zaryzykowałem i o mały włos i nie utopiłem z uwagi na ten gryf, ale ostatecznie jest dobrze, jestem zadowolony. Ten basik zostaje u mnie. Bardzo możliwe, że wspomoże muzyczne graty, więc... Matko, nagrałeś kota? Więc w jakichś nagraniach też pewnie go zobaczycie. To jest jeden z tych instrumentów, który bierzesz do łap po prostu i masz ochotę siedzieć, nie grać jakiejś nawet wirtuozerii, ale... bawić po prostu. Co ci zagrać, Radomir? Nie wiem, basowych tematów akurat nie jakoś tak nie. O, to ci zagram. No i co? Jaka to melodia? No jak to nie wiesz? Rozmawialiśmy o tej piosence dzisiaj. Tak? Nie skojarzę w ogóle. Tak, swoją drogą pamiętajcie, że najlepiej wyświetlany film na kanale, dzięki któremu przekroczyliśmy wtedy magiczną liczbę 1000 subskrypcji, były rodzaje gitarzystów na polskich weselach właśnie z tym hitem, to z drugiej strony stał Radomir. Wtedy się najbardziej na świecie pokłóciliśmy a propos kolejności tych piosenek, pamiętasz? A i załatwiłem miejscówkę w ogóle. A, i miejscówkę załatwiłeś, no. Była inna koncepcja w sensie merytorykę materiału, ale ostatecznie skończyło się na moim. Radomir naprzeklinał, naburaczył i, i było jak było. Także polecam Wam serdecznie ten film. Uważam, że kawał dobrej roboty. Zresztą w ogóle te pierwsze filmy na kanale, obczajcie sobie. Radomira było wtedy go dużo. Graliśmy beki z tymi, jak to się nazywało to? Team. Coś tam, Coffin Dance. No, te wszystkie Offspringi, Kitty, no to on nagrywał, także serdecznie. Wtedy jeszcze nam się chciało. Nam się chciało dzisiaj wyjątkowo z uwagi na to, że jeszcze się muszę z nim rozliczyć, także zobaczymy, czy mi się będzie chciało go znowu zapraszać, ale póki patroni są, póki wspieracie kanał, to obiecałem, że kanał się będzie rozwijał dzięki między innymi lepszej jakości. Mam nadzieję, że to jest lepsza jakość. Dajcie znać, czy czujecie różnicę między tymi materiałami moimi, sam na sam z kamerą, a tymi materiałami, które ten oto człowiek ciśnie. A jakbyście chcieli najlepszego kamerzystę na świecie, na wesele, na event, na nie wiem, na wywiad, na nagranie teledysku, jak macie kapelę, to Gostek ma wszystko, tory, kran kamerowy, drony itp. itd. I w tym momencie, dzięki temu, że to powiedziałem, to Ty mi musisz zapłacić za reklamy w filmie. Nie, rytych.pl polecam serdecznie, bardzo się z Radomirem dobrze nagrywa, jest mega profesjonalistą, dlatego też jest tutaj ze mną i bardzo się cieszę, że znalazł chwilę. Słuchajcie, to było na tyle a propos tego basiku, bardzo Wam dziękuję. Dajcie znać, jakie Wy macie podejście do gitar. Nowe gitary, używane gitary. Ja oczywiście przedstawiam Wam te gitary, które są aktualnie dostępne do rynku, no bo wiadomo, ten rynek gdzieś tam żyje swoim życiem. Natomiast warto też czasami wykopać coś starego i dać temu drugie życie i naprawdę wśród tych starych instrumentów sporo takich znajdziemy i myślę, że również w tą stronę na kanale będę szedł i takie instrumenty starał się Wam pokazywać. To by było na tyle. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Cześć i czołem. Kluski z rosołem. Pewnie nikt tego nie kojarzy, bo to takie starobumerskie, nie? To by było na tyle. Dzięki serdecznie. Patronom dziękowałem chyba. Dziękowałem. Łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa!